Panny, witam Was ciepło i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Jaki będzie marzec? Tutaj jest 10 mieczy. Co do Was przychodzi? Kto do Was przychodzi? Jakie są możliwości? Tutaj jest rycerz buław, którego uwielbiam w tej talii na zebrze. Wyobraźcie sobie. Piękna jest ta zebra, uwielbiam zebry, ale słuchajcie, no będzie niespokojnie. Nie ukrywam. I ja się nie dziwię, szczerze mówiąc, bo marzec to taki miesiąc, że to nie wiadomo, co tam się dzieje. Ani zima, ani wiosna, ani do przodu, ani do tyłu. Nigdy nie lubiłem marca, ale oczywiście wszystko zależy od waszego nastawienia, prawda? Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi 9 monet i no, czegoś Wam brakuje, mam wrażenie. Jak Wy się przedstawiacie? Ale Wy przedstawiacie się jako 6 kielichów, bujacie w obłokach i wspominacie dawne czasy. A ja już wiem, o co chodzi. Ja też tak czasami mam, zresztą każdy pewnie ma. Jaka będzie dla Was rada? Co Was wspiera lub kto Was wspiera? W radzie jest 10 monet i czego nie robić, czego unikać, co Wam przeszkadza w marcu. Tutaj jest 8 mieczy i z przełożenia 7 kielichów. Panny. No, przede wszystkim widzę tutaj miks, dlatego że są i monety, i kielichy, i miecze. No, tak jak mówiłem w marcu, jak w garncu, tutaj może być w kratkę i wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o pogodę i warunki pogodowe, bo ja widzę tutaj, słuchajcie, w tym miesiącu sporo takiego rozmarzenia, rozproszenia, takiej nieumiejętności docenienia tego, co macie, co zawsze było dla Was istotne. Tutaj też widzę troszeczkę takie oddanie, oczywiście u niektórych, bo nie u wszystkich, oddanie swojego losu w ręce innych, ale to zaraz powiem. No, z przełożenia 7 kielichów, oczywiście bujanie w obłokach, rozproszenie, no nie umiecie się skupić na tym, co istotne, ale też nie ukrywam, że część z Was stoi przed koniecznością podjęcia ważnej życiowej decyzji. I słuchajcie, od razu powiem, też patrząc na całość rozkładu, że lepiej jest tą decyzję podjąć szybko i samemu czy samej, aniżeli odłożyć to w czasie i żeby w przyszłości, no żebyście musieli być zmuszeni właśnie do podjęcia szybkiej decyzji, która będzie nieprzemyślana. Mam nadzieję, że ma to sens, ale pod naciskiem innych. No tutaj w ogólnej energii 10 mieczy i no powiem tak, trochę macie lenia, trochę Wam się nie chce w tym miesiącu, ale to jak najbardziej jest związane z takim przesileniem. Ja słuchajcie, zapomniałem jak taka tranzycja pomiędzy różnymi porami roku jest trudna, ale słuchajcie, czasami jak mnie dopada, zwłaszcza słuchajcie pomiędzy zimą a jesienią, no to tragedia. No cały czas mi się chce spać, jestem zmęczony, nie mam motywacji, nic mi się nie chce i może być tak też u Was. Dbajcie koniecznie o swój system odpornościowy, jedzcie kiszonki, suplementujcie. Też słuchajcie, no nie namawiam do morsowania, ale na pewno namawiam do ruchu, do sportu, którego sam nie uprawiam, ale podobno jest zdrowy. Tutaj przychodzi do Was rycerz buław na nosorożcu, na zebrze. I teraz tak, otoczenie buńczuczne lubi wywierać na Was wpływ. Też widzę, że dużo dookoła Was się pali. I czy tutaj chodzi o pracę, bo na przykład jest dużo obowiązków, nowe projekty, tam ktoś nie przyjdzie, tam ktoś zawali i wszystko po prostu się pali. I widzę, że tutaj bardzo inni na Was polegają. Napraw mi, przyjdź pomóż,
słuchaj, no, ja się nie wyrobię, zostawiam to dla ciebie, bo być może część z was przyzwyczaiła innych do takiego, no właśnie, że to, co wam powierzą, to zrobicie. I no pamiętajcie, że fajnie jest pomagać innym, ale ważne jest też to, żeby zachować umiar, dlatego że wyobraźcie sobie, że inni też się przyzwyczajają do tego, że cokolwiek nam nie powierzą, no to my, cokolwiek nam nie dadzą dołożą na nasze barki, no to my to uniesiemy. I tutaj trzeba mocniej zaznaczyć granice i nie dać się prowokować osobom, które chciałyby wywierać na was wpływ, popędzać, przyspieszać. Tutaj też najprawdopodobniej chodzi o osoby z trygonu ognia, czyli baran, lew, strzelec. Oczywiście sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych, bo może ktoś ma ascendent w trygonie ognia. Odchodzi do przeszłości 9 monet i słuchajcie, no tutaj w takich chwilach rozleniwienia, takich trudności zimowych, powiedzmy, jeżeli wieczory są długie i złe, no to tutaj należałoby troszeczkę sobie pomyśleć i zastanowić się, za co jesteście w życiu wdzięczni, co jest dla was istotne, co już macie i co dla innych mogłoby być marzeniem, bo pamiętajcie, że dla jednych pewne rzeczy są, no nie wiem, jakieś takie powiedzmy przyjęte za pewnik, albo są normalne, a dla innych te rzeczy mogą być, słuchajcie, no właśnie marzeniem, spełnieniem marzeń. Głupi przykład, słuchajcie, no zapominamy o tym, że posiadanie domu, czy możliwości, no nie wiem, słuchajcie, na przykład włożenia czegoś do garnka i możliwości posiadania pełnego brzucha, no zapominamy czasami, że no nie wszystkim jest to dane, prawda? Niektórzy są w różnych sytuacjach życiowych, różne rzeczy dzieją się na świecie i nie każdy ma schronienie, czy łóżko, czy słuchajcie, jedzenie na wyciągnięcie ręki. Więc tutaj docenić to, co macie, skupić się też na pielęgnowaniu. Wiecie czego? Trzeba tutaj zaglądnąć, co ja gadam. Trzeba zajrzeć w przeszłość i zastanowić się, za co jesteście wdzięczni sobie. Co ja osiągnąłem takiego, za co jestem sobie wdzięczny. Czyli skończyłem szkołę, uwolniłem się od toksycznej matki, ojca, relacji, związku. No nie wiem, schudłem 5 kilo, bo takie było moje zamierzenie. Docenić siebie troszeczkę bardziej i zobaczcie, wy pokazujecie się jako 6 kielichów. No i oczywiście, no jest tutaj pewnego rodzaju nostalgia. Takie myśli pod tytułem, a kiedyś to było łatwiej. Nie było tyle obowiązków, mama się zajęła, czy opiekun, czy ojciec, czy tata. Kiedyś było mniej zmartwień, mniej wydatków, a teraz to tylko po prostu dochodzi mi i zmarszczek, i długów, i no nie wiem, coraz mniej mi się chce. I tutaj, no słuchajcie, nie być w tej przeszłości za długo. Jeśli zaglądacie w przeszłość, to tylko i wyłącznie po to, żeby wciągnąć wnioski. Ale pamiętajcie, że no jeśli jesteśmy za długo w przeszłości, to nie mamy czasu na to, żeby budować tu i teraz. I teraz tak, ja tutaj też widzę jedną rzecz, o której wcześniej zapomniałem wspomnieć. Widzę, że ktoś przyłazi, tak powiem kolokwialnie, być może baran, lew, strzelec i nagle chce się godzić, nagle chce rozmawiać, prosić i tutaj jakieś powroty uskuteczniać. W radzie jest 10 monet i słuchajcie, powiem tak, należy dbać o swój własny interes, dlatego że nikt inny za was o niego nie zadba. Jeśli ktoś kiedyś was zranił i relacja z tą osobą była toksyczna, jaka jest szansa, że teraz ta osoba się zmieniła i nie popełni tego samego błędu? No, raczej małe są szanse i tu jest powiedziane, żeby nie brać kogoś tylko i wyłącznie dlatego, że ta osoba naciska, albo tylko i wyłącznie z braku laku. Lepiej, słuchajcie, nie być z nikim, aniżeli mieć beznadziejną relację. Tutaj też w radzie 10 monet, to jest bardzo istotne.
A propos tego, słuchajcie, docenienia tego, co macie, ale też tutaj jest powiedziane, żeby jak najwięcej czasu spędzać z rodziną, bliskimi i tam, gdzie jest wasz dom, tam, gdzie są wasze korzenie, należy pojechać, kogoś odwiedzić, sięgnąć też rady, słuchajcie, starszyzny, jeśli jest w waszym otoczeniu czy w waszej rodzinie, bo powrót do korzeni, do domu rodzinnego jest tutaj ważny. Też ta karta mówi o tym, żeby zainwestować w dom, w mieszkanie, w remont, żeby żyło wam się w swoich 4 kątach milej, przyjemniej. Czego nie robić, czego unikać, co was nie wzmacnia, co przeszkadza, to jest autosabotaż. To są myśli pod tytułem nie umiem, nie zrobię, ta zima nigdy się nie skończy, ten problem nigdy mnie nie opuści, wszyscy są tacy sami, albo ja jestem gruby, brzydki i tak dalej, nigdy nie uda mi się tego zmienić. Słuchajcie, z takich pułapek wychodzić, pracować nad schematami i, ważna rzecz, nie dać się znowu złapać na wędkę, w klatkę komuś, kto nie zasługuje na wasze towarzystwo, po prostu. Czego jeszcze nie robić? Ja bym powiedział tak, lenistwa, ale nie ma to nic wspólnego z nic nie robieniem, bo w nic nie robieniu też znajdziemy odpoczynek lub mogą przyjść do nas różne myśli, nad którymi trzeba popracować i się nad nimi poskupiać. Słuchajcie, sprawdzajcie koniecznie czytanie na Nowy Rok Chiński. Jeśli macie ochotę zrelaksować się przy ogniu, przy kominku, to zachęcam, na moim kanale jest już takie wideo. Życzę wam udanego miesiąca. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.